Kiedy 20 lat temu przyjechałem do Wielkiej Brytanii, wtedy najpierw przekraczało się granicę, a dopiero potem układało plan i przez kolejne lata widziałem, jak ten sam wyjazd jednych unosił zawodowo, a innych zatrzymywał w miejscu na całe lata. Dziś to wygląda zupełnie inaczej, bo konkretny plan musisz mieć już przed wyjazdem, a do tego jeszcze trochę grosza. W dzisiejszym filmie opowiem Ci o najpopularniejszych ścieżkach legalnego wyjazdu do UK po Brexicie, a także powiem Ci, ile kasy trzeba włożyć w ten biznes. Wokół wyjazdu do UK krążą dzisiaj dwie skrajne opowieści. Według jednej z nich Brytyjczycy całkowicie zamknęli drzwi przed obcokrajowcami, a według drugiej nadal wystarczy tylko znaleźć pracodawcę i spakować walizkę. I obie mocno upraszczają rzeczywistość. Dlatego w dzisiejszym filmie oddzielimy miejskie legendy od realiów 2026 roku, a na końcu dowiesz się też, jak wysoki jest finansowy próg wejścia, zanim w ogóle zarobisz swojego pierwszego funta. Od czasu Brexitu utarło się powiedzenie, że UK już się skończyło. I ktoś, kto to wymyślił, miał do tego prawo, natomiast ja cały czas będę się upierał, że to nie UK się skończyło, tylko skończyła się łatwizna. Bo jeśli spojrzeć na to wszystko tak chłodno, bez emocji, to my, obywatele Unii Europejskiej, mieliśmy przywilej w postaci przyjazdu na wyspy w każdej chwili. Nie potrzebowaliśmy paszportów, oczywiście nie potrzebowaliśmy wiz, wystarczył dowód osobisty i szczere chęci. I normalną sprawą było, że ktoś na przykład jednego dnia przyjechał tutaj na wyspy, a w ciągu kolejnych kilku dni już normalnie, legalnie sobie pracował gdziekolwiek. Tą okazję wykorzystało wielu ludzi, zarówno tych, którzy przyjechali tutaj z już jakimś wykształceniem i doświadczeniem, jak również ci, którzy tego wykształcenia i doświadczenia nie mieli. Ja w ogóle tę emigrację z Unii podzieliłbym na dwie grupy, ale właśnie nie pod kątem umiejętności i kwalifikacji, tylko pod kątem ambicji i motywacji. Bo jedna grupa przyjechała tutaj i oni zaczepili się w jednej pracy, w której trzymali się przez długie lata i albo się w tej pracy najzwyczajniej w świecie zasiedzieli, albo też w którymś momencie powiedzieli dość i wrócili do ojczyzny. Natomiast druga grupa to byli ludzie, którzy tutaj przyjechali i również zaczepili się gdziekolwiek, ale ci ludzie z biegiem czasu zadbali też o swój rozwój zawodowy, czyli oni albo porobili jakieś kursy, dokształty, być może poszli na studia i to wszystko z biegiem czasu dało im dostęp do lepszych zawodów, do lepszych pieniędzy i do lepszego standardu życia. Jako przykład mogę podać jednego z moich kolegów z Air France, który przez 4 lata pracował na zmywaku, a tę pracę podjął dlatego, że on przyjeżdżając do Londynu nie mówił nawet ani słowa po angielsku. Natomiast mimo pracy na zmywaku ten człowiek miał w sobie na tyle motywacji i determinacji, że jednak z poziomu zerowego nauczył się angielskiego do poziomu, który w zupełności wystarczył, aby dostać pracę w Air France i nie ma już znaczenia, czy on tego języka nauczył się sam, czy też robił jakieś kursy. Naprawdę nie. To pokazuje tylko, że było to możliwe i on to zrobił. Poznałem też kiedyś człowieka, który jest Polakiem, natomiast on studiował już tutaj, zrobił 2 fakultety i w momencie, kiedy się poznaliśmy, ten człowiek powiedział mi, że jest menedżerem na oddziale jednego z londyńskich szpitali. Czyli jednak da się i mimo wszystko była to łatwizna, zwłaszcza w porównaniu z obywatelami spoza krajów Unii, którzy mimo wszystko nie mogli sobie przylecieć tutaj w każdej chwili. Ci ludzie potrzebowali mieć paszport, potrzebowali wizę, oni potrzebowali mieć konkretny plan jeszcze przed swoim przyjazdem, musieli niejednokrotnie znaleźć pracodawcę lub sponsora, albo jedno i drugie i dla nich to była dużo bardziej skomplikowana operacja. Tak porównując to z zasadami dla obywateli Unii. Ja oczywiście nie chcę się wypowiadać na temat Brexitu, natomiast mogę powiedzieć, że z punktu widzenia ludzi zarządzających Wielką Brytanią jako krajem, najzwyczajniej w świecie te zasady zostały wyrównane i w tym momencie nie ma znaczenia, czy pochodzisz z kraju unijnego, czy też spoza, będą cię obowiązywały te same zasady wizowe. Oczywiście jest tutaj masa różnych reguł i wyjątków i ja nie chciałbym w to wszystko wchodzić. Dodam tylko, że w tym całym galimatiasie nadal szczególny status posiadają Irlandczycy, ale na ten temat nagrałem już osobny film, a jeśli chcesz go zobaczyć, to zostawiam Ci linka tutaj na dole w opisie, w przypiętym komentarzu oraz w rogu ekranu. Teraz przyjrzyjmy się, jak wyglądają najpopularniejsze ścieżki legalnego wyjazdu do UK po Brexicie.
Ale zanim przejdziemy dalej, krótka przerwa i przypomnienie, że jeśli podobają Ci się treści na moim kanale, koniecznie zostaw łapę w górę, a także kliknij w suba oraz w dzwoneczek, aby być na bieżąco. Zachęcam Cię również do komentowania i podbijania tego filmu, tym bardziej jeśli uznasz go za fajny i wartościowy, a jeśli chcesz wesprzeć moją twórczość, możesz postawić mi wirtualną kawę, a ja w zamian umieszczę Twoje imię, nazwisko lub też nika na specjalnej liście w kilku kolejnych filmach. Linka do wsparcia znajdziesz na dole w opisie, w przypiętym komentarzu oraz w rogu ekranu. Z góry wielkie dzięki, a my lecimy dalej. Przejdźmy zatem do najpopularniejszych opcji legalnego wyjazdu do UK po Brexicie. Na pierwszym miejscu wymieniłbym wizę dla pracowników sezonowych, czy też z angielska Seasonal Worker Visa. To rozwiązanie jest idealne dla ludzi, którzy nie chcą osiedlać się na wyspach na stałe, wprost przeciwnie, chcieliby tylko przyjechać na kilka miesięcy, oczywiście popracować, zarobić przyzwoite pieniądze, a przy okazji być może poznać lub podszkolić język, poznać kulturę, zwyczaje, obyczaje tego kraju. No krótko mówiąc, chcą przyjechać, zrobić swoje i wrócić. Plusem tej opcji jest to, że nie trzeba tutaj znać języka angielskiego, również jest bardzo niski próg wejścia finansowy, chociaż o konkretnych kwotach powiem w dalszej części filmu. W przypadku tej wizy pracę można dostać poprzez akredytowaną agencję, a pełna ich lista znajduje się na stronie rządowej gov.uk. Minusem natomiast jest fakt, że tej wizy nie da się przedłużyć, chociaż z drugiej strony istnieje możliwość ponownego starania się o tę wizę po upływie 1 roku. Kolejna opcja to wiza studencka, czy też student visa. No tutaj chyba nie muszę mówić, dla kogo jest to opcja. Natomiast powiem, że brytyjskie uczelnie od wielu lat cieszą się wysoką renomą w całym świecie i uchodzą za jedne z najlepszych. Dość powiedzieć, że w minionym roku akademickim 2025-26 ponad 685 tysięcy studentów na brytyjskich uczelniach pochodziło właśnie z zagranicy. Zdecydowanym plusem tego rozwiązania jest nie tylko sama możliwość 3-letnich studiów magisterskich na brytyjskiej uczelni. Do tego dochodzi też możliwość zdobycia dyplomu, który jest akceptowany nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale też w wielu innych krajach na świecie, a dodatkowo istnieje też tak zwana ścieżka dla absolwentów, czy też graduate route, która takiemu absolwentowi brytyjskiej uczelni pozwala przez kolejne 2 lata pracować w swoim zawodzie, co z kolei w dalszej perspektywie może okazać się podstawą do starania się o stały pobyt. Natomiast minusem tej opcji jest bardzo wysoki próg finansowy, moim zdaniem najwyższy zdecydowanie ze wszystkich 4 opcji, które omówię w tym filmie, a dodatkowo cała strona formalna, bo nie wystarczy tylko i wyłącznie wykazać się odpowiednią znajomością języka angielskiego. Sam proces zdobywania miejsca na uczelni, czy tak zwanego placementu, to również długi i żmudny proces, a dodatkowo, czy też przede wszystkim trzeba posiadać odpowiednią ilość funduszy zarówno na naukę, jak również na własne utrzymanie, ale w tym wypadku istnieje również możliwość zdobycia dofinansowania na własne studia, najczęściej od organizacji pozarządowych, ale nie tylko. Trzecia opcja to wiza dla pracowników wykwalifikowanych, czy też z angielskiego Skilled Worker Visa. Nie jest tajemnicą, że Wielka Brytania, aby utrzymać swoją pozycję w świecie jako jeden z wiodących krajów pod względem gospodarczych, zwyczajnie potrzebuje posiłków z zewnątrz. I tu właśnie wchodzi do gry Skilled Worker Visa, która daje kandydatom możliwość pracy na różnego rodzaju stanowiskach, gdzie wymagane jest konkretne wykształcenie i doświadczenie, a do tego odpowiednia znajomość języka angielskiego. Przykładowe stanowiska, o które może się ubiegać kandydat z tą wizą, to różnego rodzaju stanowiska kierownicze czy też menedżerskie. To jest branża budowlana, produkcyjna czy sektor IT, w szczególności cyberbezpieczeństwo i sztuczna inteligencja. Dodatkowym plusem tej opcji jest fakt, że po 5 latach stałej pracy można się ubiegać o stały pobyt, a w dalszej perspektywie również o obywatelstwo brytyjskie. Natomiast zdecydowanym minusem tej opcji jest bardzo wysoki finansowy próg wejścia, co w połączeniu z innymi wymaganiami, czyli wykształceniem, doświadczeniem i znajomością języka na odpowiednim poziomie powoduje, że ta opcja nie jest dla wszystkich. I ostatnia opcja na dzisiaj, czyli wiza dla pracowników służby zdrowia, czyli Health and Care Worker Visa. Ta wiza to jest tak naprawdę szczególna kategoria swojej poprzedniczki, czyli Skilled Worker Visa, jako że w tym wypadku również chodzi o osoby z odpowiednim wykształceniem, doświadczeniem oraz znajomością języka na odpowiednim poziomie. Natomiast nie jest wielką tajemnicą fakt, że brytyjska służba zdrowia od zawsze cierpiała, cierpi i najprawdopodobniej będzie cierpiała na chroniczne braki kadrowe. Dlatego
też NHS od wielu lat prowadziło i prawdopodobnie będzie prowadzić aktywną rekrutację poza granicami kraju. Na chwilę obecną, według statystyk, około 25% wszystkich pracowników służby zdrowia, od lekarzy poprzez pielęgniarki i inne stanowiska, to są ludzie z zagranicy. Jeśli chodzi o samą wizę, to jej zdecydowanym plusem jest dużo niższy próg wejścia, zarówno finansowy, jeśli chodzi o kwalifikacje, to oczywiście w zależności od stanowiska. Natomiast minusem przy tej opcji jest fakt, że praca w służbie zdrowia jest jednak zajęciem bardzo ciężkim i wymagającym zarówno fizycznie, jak i psychicznie, ale tak samo jak w przypadku Skilled Worker Visa, Health and Care Worker Visa również daje możliwość pracy bez ograniczeń na pełny etat w służbie zdrowia, a dodatkowo jest też możliwość uzyskania stałego pobytu po minimum 5 latach i w konsekwencji obywatelstwa oraz paszportu UK. Skoro nadal mnie oglądasz, przejdźmy zatem do obiecanych przeze mnie na początku filmu konkretów, czyli danych finansowych. Z góry zaznaczam, że nie będę mówić tylko o kosztach, które trzeba ponieść na samym początku, takich jak opłata wizowa, czy też tak zwana NHS Surcharge lub też Immigration Health Service, czyli opłata za dostęp do służby zdrowia, ale powiem również słowo na temat pieniędzy, których posiadanie trzeba udokumentować podczas starania się o wizę. Dodam również, że aby za bardzo nie komplikować, w tym filmie skupię się tylko i wyłącznie na wizach maksymalnie na okres 3 lat. Jeśli chodzi o wizę sezonową, to tutaj trzeba jedynie opłacić koszty wizy, które wynoszą 340 funtów. Zdaję sobie sprawę, że dla niektórych może być to kwota zaporowa, ale jeśli popatrzeć realistycznie na minimalną stawkę godzinową w UK, czyli w tym momencie 12,71 funta i pomnożyć to przez ilość dni, tygodni oraz miesięcy, które można na tej wizie przepracować, to wychodzi całkiem niezła sumka, bo coś w przedziale od 6,5 do nawet 7 tysięcy funtów. Czy jest to zatem dobra inwestycja, czy też nie? To pytanie pozostawiam bez odpowiedzi. Przejdźmy teraz do Health and Care Worker Visa. W tej sytuacji prawdopodobnie z powodu wielkiego popytu na pracowników w tej branży również zasady finansowe są bardzo konkurencyjne, gdyż sama opłata za wizę to jest 324 funty, czyli nomen omen 16 funtów taniej niż w przypadku wizy sezonowej. Do tego trzeba również doliczyć sumę 1270 funtów, którą trzeba udokumentować podczas starania się o wizę. Natomiast w niektórych przypadkach istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku posiadania tej kwoty, ale tylko w sytuacji, jeśli przyszły pracodawca sam zobowiązuje się pokryć koszty utrzymania pracownika przez pierwszy miesiąc. W tej opcji dużym plusem jest również to, że opłata za dostęp do służby zdrowia, czy też NHS Surcharge nie jest wymagana i w sumie jakby na to nie patrzeć, można to potraktować jako dodatkowy bonus do zarobków, tym bardziej, że pracujemy w branży, a po drugie, jak już wcześniej mówiłem, ta praca jednak jest bardzo wymagająca zarówno fizycznie, jak i mentalnie. Jeśli chodzi o Skilled Worker Visa, to tutaj już zaczynają się konkretne liczby, ponieważ wiza na okres maksymalnie do 3 lat może w zależności od branży kosztować od 819 do 1865 funtów. Do tego trzeba doliczyć NHS Surcharge, czyli to jest kwota 1035 funtów za rok i te dwie kwoty trzeba opłacić od razu podczas starania się o wizę, a do tego dochodzi jeszcze 1270 funtów i jest to suma, której co prawda nie trzeba wydawać od razu, ale udokumentowanie posiadania tej kwoty to jeden z warunków koniecznych do uzyskania wizy. Także jeśli zsumować te wszystkie koszty, to za 3 lata pobytu takiego kandydata w UK robi się już całkiem pokaźna sumka, ale absolutnym killerem w tym momencie jest wiza studencka, gdzie po kolei opłata za wizę to jest jedyne 558 funtów, do tego dochodzi opłata za dostęp do służby zdrowia, tym razem to już nie 1035, ale jedyne 776 funtów za rok. Do tego trzeba również doliczyć tak zwane koszty utrzymania, czyli w zależności od tego, czy studia odbywają się w Londynie, czy też poza Londynem, mówimy o sumie albo 1529 funtów, jeśli to jest Londyn, lub też 1171 funtów, jeśli studia odbywają się poza Londynem. W tym wypadku suma ta mnożona jest przez 9 miesięcy i posiadanie takowej sumy trzeba również udowodnić jako jeden z warunków starania się o wizę studencką. A jeśli doliczymy do tego wszystkiego jeszcze czesne i tutaj nawet nie będę podawać konkretnych sum, to okazuje się, że ta opcja jest zdecydowanie najdroższą opcją ze wszystkich 4 i tak to sobie nasi kochani Brytyjczycy wymyślili.
Natomiast jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat wiz dłuższych niż 3-letnie oraz różnych innych przepisów czy też kruczków prawnych, bo tego naprawdę jest sporo, to zapraszam znowu na stronę rządową gov.uk. Podsumowując, z punktu widzenia obywatela Unii Europejskiej te zasady zmieniły się diametralnie i skończyła się swoboda, czy jak kto woli łatwizna, i jeśli ktoś mówi, że przez Brexit dla tej osoby Wielka Brytania się skończyła, to ma do tego pełne prawo. Natomiast z punktu widzenia brytyjskiego rządu wygląda to tak, że zostały wyrównane zasady, bo podczas gdy obywatele Unii Europejskiej przylatywali sobie tutaj na dowód, to obywatele z krajów poza Unią musieli nadal starać się o wizy, mieć dużo pieniędzy i w ogóle mieć cały konkretny plan jeszcze przed wyjazdem. Takie są fakty. Wiemy zatem mniej więcej, jakie są możliwości legalnego wyjazdu do UK po Brexicie i wiemy również, z jakim finansowym progiem wejścia trzeba się liczyć w zależności od opcji. Natomiast osobna kwestia to jest to, co dzieje się z takim kandydatem już po przyjeździe na wyspy. Innymi słowy, trzeba zająć się tym, ile zarobimy w swojej nowej pracy i czy po odliczeniu kosztów życia ta cała operacja ma nadal sens. A już konkretnymi wyliczeniami, ile i gdzie można zarobić oraz jakie są koszty życia w UK w 2026 roku, zajmiemy się w kolejnym filmie, a tymczasem jeśli podobały Ci się treści na moim kanale i chcesz więcej, to koniecznie daj łapę w górę, a także kliknij w suba oraz w dzwoneczek, aby być na bieżąco. Zachęcam Cię również do komentowania i podbijania tego filmu, tym bardziej jeśli uważasz go za fajny i wartościowy, a jeśli chcesz mnie wesprzeć, to możesz postawić mi wirtualną kawę, a ja w zamian umieszczę Twoje imię, nazwisko lub też nika na specjalnej liście w kilku kolejnych filmach. Linka do wsparcia znajdziesz tradycyjnie na dole w opisie, w przypiętym komentarzu oraz w rogu ekranu. I tradycyjnie wielkie dzięki za oglądanie do końca, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia wkrótce. Cheers!